Ostatnia lekcja ze scenariusza szczepienia to wirus paniki, szczepienia w wymiarze społecznym. Tu oprócz tego, że oczywiście są realizowane treści z podstawy programowej, potraktowałyśmy ten temat troszkę szerzej i tutaj są również różne dodane aktywności z zakresu psychologii społecznej, analizowania błędów poznawczych, bo w tym obszarze, w tym temacie jest to bardzo istotne. Rozpoczynamy od przeprowadzania ankiety w naszym środowisku. Jakie jest postrzeganie szczepień w naszym najbliższym otoczeniu? Jakich argumentów używają ci, którzy są za, a którzy są przeciw? Tu możemy również to zrealizować w formie projektu, że nie tylko zostać na tym, jakie są postawy naszego najbliższego otoczenia, ale też odnieść to do kwestii kalendarza szczepień. Czy dana osoba była szczepiona? Jeśli tak, to kiedy? Na co? Czy jeśli tak, to czy nadal by się na to zdecydowała? Czy wie, co jej to szczepienie dało? Albo jeśli nie była szczepiona, to dlaczego? Dlaczego nie? Co stało za podjęciem takiej decyzji? Kolejna aktywność, gdy już poznamy, co się dzieje w naszym otoczeniu i wykorzystamy znowu umiejętność argumentowania, to muszę przyznać, że to argumentowanie jest bardzo dobre, bo osoba, która jest za albo jest przeciw, to nie może powiedzieć, że tak uważam i już, tylko musi skonstruować odpowiednio argument. I to później pięknie wychodzi w pracy z uczniami, którzy już używają tego argumentowania w sposób naturalny i gdy uzasadniają swoją odpowiedź, to mówią, że no uważam, że nie, bo tak, tak i tak. Oczywiście to jest wyjątek od reguły, no ale jednak ta i ta teoria się broni i to wychodzi rewelacyjnie. Wracając. Aktywność druga, no bo czasami jest tak, że nawet dane i nawet publikacje naukowe niewiele są w stanie zdziałać wobec teorii spiskowych. I naszym pytaniem problemowym jest, jak przeciwdziałać tym teoriom spiskowym i dlaczego tak czasami jest trudno rozmawiać z przeciwnikami szczepień. Tu w scenariuszu proponujemy tylko kilka błędów poznawczych, które rzeczywiście mogą sprawiać, że może nam albo komuś z naszego otoczenia być trudno dostrzec pewne zależności, które wynikają po prostu z badań naukowych. Jednym z takich problemów może być rozumienie istoty nauki lub brak zrozumienia istoty nauki jako tego, że ona ma kumulatywny charakter i jaka jest idea konsensusu naukowego. Tutaj możemy na przykład wskazać, że jeśli naukowcy coś mówią, a później zmieniają zdanie, to nie jest łatwa decyzja, że zawsze to jest evidence-based, zawsze jest to poparte szeregiem badań, sprawdzania, wielokrotnych recenzji od innych specjalistów, że potwierdzenie jakiejś teorii lub jej odrzucenie nie jest procesem bardzo łatwym, prostym i który przeprowadza się bez zastanowienia, ale przede wszystkim bez wnikliwych badań na dany temat. Ideę konsensusu naukowego można też pokazać na przykładzie kwestii zmian klimatycznych, tudzież ocieplenia globalnego. Zdecydowana większość badaczy z całego świata uważa, że tak, że zmiany klimatyczne mają antropogeniczny charakter. Organizacje naukowe, które uważają, że jest inaczej, no praktycznie nie istnieją, a jeśli to są naprawdę pojedyncze przypadki, pojedyncze przykłady wobec bardzo dużej ilości badań, które wskazują, że jest inaczej. I to jest właśnie ten konsensus naukowy, że mimo, że dopuszczamy, że ktoś może stworzyć jakąś jedną, dwie publikacje, które bronią opinii innej osoby, to
gremialnie ogólny konsensus naukowy jest taki, że na przykład właśnie globalne ocieplenie jest spowodowane przez ludzi. Kolejnym bardzo ciekawym błędem poznawczym jest selektywna percepcja, czyli tak zwany cherry picking. Tutaj taki przykład, że ktoś przeprowadził ankietę i w badaniu wyszło, że 100% pacjentów poczuło się lepiej. A tutaj właśnie pytanie, co z 96 uczestnikami, którzy nie skończyło badania i wyszło po pierwszym tygodniu. Tak? Czyli wybraliśmy sobie tylko tą grupę, która została do końca i była zadowolona. Inny przykład, z kolei dotyczący znowu tutaj zmian klimatycznych, iż w tym jednym punkcie w roku 89 grubość lodu na Arktyce była cieńsza niż w roku 2009. I chociaż wyraźnie widzimy, jaka jest linia trendu, no to często denaliści klimatyczni wybierają właśnie ten moment, żeby wskazać, że w 1989 roku było gorzej. Jeden z moich ulubionych błędów poznawczych, czyli efekt Dunninga-Krugera, dotyczący tego, że czasami jest tak, że gdy się na czymś nie znamy, to mamy poczucie, że mamy o wiele większą wiedzę na dany temat. Ja lubię to porównywać do tego, gdy kończyłam liceum, kończyłam kurs biologii rozszerzonej, byłam po maturze i byłam święcie przekonana, że ja z tej biologii jestem mistrzem. Że ja z tej biologii już wiem absolutnie wszystko, jestem geniuszem. Czyli widzimy, można powiedzieć, że to ja jestem w tym niebieskim t-shircie, bardzo duża pewność siebie, bardzo mała wiedza. No i gdy poszłam na studia, na początku licencjackie, później magisterskie i doktoranckie, to przeszłam tą całą krzywą, właściwie nie całą, bo ja bym powiedziała, że jestem gdzieś tam może na początku jej wznoszenia się, czyli jestem dość pewna siebie z pewnych obszarów, z których się kształciłam, w których mam kompetencje, ale jednocześnie mam bardzo dużą świadomość tego, ile ja jeszcze nie wiem. No i niestety często jest tak, że gdy zupełnie nie znamy danego obszaru, to czasami może nam się wydawać, że po przeczytaniu dosłownie kilku artykułów, że już jesteśmy specjalistami, chociaż dana dziedzina jest o wiele, wiele szersza.